Cześć wszystkim, witam was w 10. vlogu na moim kanale i dzisiaj troszeczkę odbijemy się od tematyki szkolnej. No znaczy będzie to dotyczyło trochę pośrednio szkoły, ponieważ już chciałem opowiedzieć o pewnym rzeczy, pewnej takiej, która mi się przydarzyła właśnie w szkole podstawowej i jest nią no właśnie harcerstwo, to całe ogromne. Już nie chciałem o tym gadać na vlogu ze szkoły, ponieważ mogłoby to zająć naprawdę bardzo długo, a jest trochę do opowiedzenia. No i tak, zacznijmy sobie od początku, prosto z mostu. Od początku, jak zobaczyłem tylko harcerzy, to nie wiedziałem, że są to harcerze i nie wiedziałem po co oni tu przyszli, ani jaką oni funkcję pełnią, w ogóle nie wiedziałem o nich nic. Dla mnie, jako młodego dzieciaczka, było istotne tylko to, że przyszło parę jakichś trochę starszych osób i się z nami, z naszą klasą, dziećmi bawiło w jakieś zabawy. No ja akurat pamiętam tam tylko jedną, wyszliśmy na kilkanaście minut na boisko, takie betonowe. No i tam po prostu rozłożyli takie ogromne koło kolorowe, znaczy może to było na boisku, a może to było na auli. Mi się kojarzy, w sensie, że były dwie takie sytuacje, że my się bawiliśmy tą zabawę. No akurat mnie bardziej dotyczyła właśnie ta, przez którą poszedłem na harcerstwo. W tej zabawie chodziło o to, że była chyba jakaś osoba na środku, albo jakaś dziura była na środku takiego wielkiego, tęczowego kółka płachty, które z boku było trzymane przez wiele osób i chyba trzeba było pod tym kołem coś tam przebiegać, przechodzić. Gdzieś jakaś tam kulka chyba wędrowała po całym kole, zależy od tego, gdzie ta płachta była bardziej napięta, a gdzie nie. No i pamiętam dokładnie tej zabawy, na czym ona polegała, ale pamiętam jedno, po tej całej zabawie było coś w stylu, że jeżeli wam się to podobało i na przykład chcecie dołączyć do fajnych harcerzy, którzy robią fajne rzeczy, nie no, może nie dokładnie tak to było, ale jakoś to tak zrobili, zmanipulowali mnie, bo ja myślałem, że faktycznie w tym całym harcerstwie będą takie zabawy i jakieś właśnie robienie takich ciekawych rzeczy. No dobra, może trochę przesadzam mówiąc, że nie było ciekawych rzeczy, ale na pewno nie było to, czego się spodziewałem. Wydaje mi się, że na takiej szali między rzeczy dobre a nie fajne, no to tak po środku ze szczyptą milimetrów w tą stronę raczej nie za dobrą, niestety. No ale tak, zachęcili mnie w taki czy inny sposób do tego, żebym na to dołączył. I to nasze harcerskie spotkania, bo to były takie spotkania, wyglądały tak, że po prostu raz w tygodniu, albo raz na 2 tygodnie przechodziliśmy konkretnego dnia na konkretną godzinę pod szkołę. No ja się akurat nauczyłem tak, czy to było przed basenem? O cholipko. Opowiadałem, że przed basenem chodziłem do tej restauracji i jeść frytki i teraz nie wiem, czy przed harcerstwem też je jadłem, czy teraz mi się mieszają wspomnienia. No ale w każdym razie się zbieraliśmy, raczej pod szkołą i w pewnej chwili po prostu na umówioną godzinę przychodziły inne dzieci zapisane na to harcerstwo oraz głównie harcerze. I z nimi robiliśmy takie rzeczy, że albo na przykład szliśmy do lasu jakiegoś tam pobliskiego, albo gdzieś tam na rzeczkę, gdzie było blisko i robiliśmy różne aktywności. Jeżeli było ciepło, no to wychodziliśmy. Jeżeli było trochę chłodno, no to mieliśmy założone kurtki i też wychodziliśmy. Jeżeli była jakaś totalnie gówniana pogoda, w stylu, nie wiem, wichury, deszcz padający, straszne rzeczy, no to wtedy po prostu szliśmy do szkoły i robiliśmy zwyczajnie coś innego. I jak wyglądały generalnie nasze spędzone czasy wspólne? Opowiedzmy może najpierw o tym, co się działo tam w lasku i tak dalej. Było wiele różnych zabaw, zwyczajnie. Z tych, co pamiętam, harcerze nam mówili, że się pobawimy teraz w podchody, czy coś takiego, czy w szukanie. I to polegało na tym, że
w jednej chwili tam gościu odliczał do 10, czy iluś tam. I my musieliśmy po prostu w okolicy gdzieś uciec, w miarę no niedaleko, bez przesady. Ale mieliśmy się tam gdzieś ukryć, wtoczyć w otoczenie i tak dalej, nie ruszać się, nie oddychać. Nie no, oddychać, ale wiecie. No żeby tak się ukryć niby, że przed no może wojskiem albo coś takiego. No i akurat no, ten grubasek, albo przynajmniej troszkę okrągły, w jakiejś grubej kurtce, w głupich buciorach. Gdzieś tam nawet nie wiedziałem za bardzo, gdzie uciec, jak daleko i gdzie się ukryć. I po prostu gdzieś tam między drzewami był taki no krzaczek. To już był chyba bardziej taki okres może jesienno-zimowy, więc tam już powoli tych liści nie było na tych krzaczkach małych. Ale się powiedzmy no pseudo schowałem, bo pamiętam to, stanąłem przy tym krzaczku, schyliłem się głową do dołu i po prostu próbowałem się nie ruszać. No i nie wiem, no gościu mi odpuścił chyba od biedy, ale na pewno musiał mnie widzieć. To byłem taki bardzo oczywisty na środku. A co jeszcze ciekawego było z tymi ganiankami? Ja już nie pamiętam, czy tam chodziło o jakieś wygrywanie, czy jaki cel był tego wszystkiego. Ale raz było tak, że jakaś osoba, nie wiem czy po prostu drugi harcerz, ale ktoś coś... Wiem, dobra. Były dwie sytuacje. Jedna była taka, że harcerz, jeden z tych starszaków, też się właśnie wybawił w tą zabawę i postanowił się wspiąć na jakieś drzewo i po prostu chodził na gałęziach się kryjąc przed osobą szukającą. To było całkiem niezłe. Gościu miał odwagę i przede wszystkim zręczność, żeby się wspiąć na takie drzewko. A jeszcze było tak, że... A może to już była inna zabawa? Ktoś albo trzeba było przebiec, albo ktoś przebiegł trochę bardzo daleko. Także musieliśmy go wołać w ogóle, żeby wracał, bo za daleko gdzieś spierniczył. No, chyba trochę nie za bardzo ogarnął tej zabawy, albo coś innego to było. Inną taką zabawą, którą pamiętam, było to, że w jednym momencie przynieśli linę i zaczepili ją między dwoma drzewami. No i zabawa polegała na tym, że dzieci poszczególne, no i harcerze powiedzmy też na początku, żeby pokazać jak to ma wyglądać, mieliśmy się po tej linie między dwoma drzewami przeczołgać, to znaczy no zapać się na przykład rękoma i nogami i no przejść na drugą stronę, jak w... No nie w Tomb Raiderze, bo tam ona się trzymała tylko rękoma. W jakiej grze albo w jakimś dziale kultury osoba przeczołgała się na linię też z nogami? Nie wiem, ale chyba wiecie o co mi chodzi. I nie, to nie było jakoś bardzo wysoko nad ziemią, to było tak, no byle tylko po prostu rękoma dosięgnąć i się zawiesić, tak? Wszystkim się poudawało, no, ale niestety mi akurat średnio. Z jakiegoś powodu nie byłem w stanie nawet się zbyt dużo utrzymać na tej linie, nie mówiąc już o przechodzeniu po niej. Więc dla mnie akurat ta zabawa była troszkę zepsuta, nie udało się mi nie za dużo pobawić. No już powoli widzicie, dlaczego tak trochę negatywnie podchodzę do tych moich wspomnień harcerzactwa. Znaczy, że tak trochę więcej negatywności niż pozytywności, niestety. No ale tak, to była ta jedna zabawa. Inna była taka podobna, nie powiem, znaczy, czy była taka? Wydaje mi się, jakby była jeszcze taka, że musieliśmy się podciągać na jakimś drągu, też zawieszonymi między dwoma drzewami, ale tego akurat nie pamiętam. Dobra, powiedzmy, że nie będę też mówił, czy łapaliśmy jakąś stęgę i gdzieś się przekładaliśmy przez jakieś drzewa. Jakieś takie mam po prostu przybłyski w pamięci, ale nie jestem w stanie tego jakoś ubrać w takie informatywne zdanie. No. Tylko po prostu mam takie przybłyski i nawet nie wiem, czego one mogły dotyczyć. Niestety, przepraszam. A co jeszcze pamiętam? Jednego takiego bardziej słonecznego dnia, czyli to albo musiał być już nowy rok, bo chyba przez 2 klasy chodziłem to harcerstwo, bo wiem kiedy zrezygnowałem, ale wiem też, że ten jedno wspomnienie, które mam, było raczej tak blisko lata, a to nie mogła być jesień, więc raczej no po prostu końcówka roku szkolnego jakiś maj-czerwiec. Poszliśmy pochodziliśmy
najpierw gdzieś tam w kiosku jakiegoś przystanku, ale to wszystko miało być na celu nauczenia nas generalnie kodu Morsa. I mieliśmy wymyślić sobie dla siebie jakieś ksywki. Ja wymyśliłem ksywkę Nohal, która wtedy jeszcze nie do końca do mnie pasowała, tak jak teraz. Ale za dużo zdradzam co do wyglądu. No ale tak sobie wymyśliłem, bo sobie nie miałem w ogóle pomysłu na żadną ksywkę, a przypomniałem sobie o 102 Dalmatyńczykach. Prawda. Stąd wziąłem sobie tą ksywkę. Znikąd indziej. I kiedy ją już wybrałem, no to powiedziałem tamtemu harcerzowi, chyba z 2 osoby z 6, nie, no nie wiem, z 2 z 10, może trochę zaśmiały z tego, ale powiedzieli, że spoko. Albo nie, czekaj, ja chyba nie mówiłem nikomu, bo wszyscy mieliśmy to wymyśleć, ale nie mieliśmy nikomu mówić, bo potem zabawa polegała na tym, że poszliśmy już od tych sklepów właśnie w kierunku lasu na Polankę. I z daleka, no powiedzmy z odległości, kurde, 20-30 metrów, mieliśmy rękoma pokazywać kodem Morsa swoją ksywkę po prostu. I to było jakoś tak, że chyba ręce do góry to była kropka, a ręce w prawo w lewo, czyli T-pose, to była spacja, znaczy nie, kreska. No bo pauzy, no to wiadomo, się w kodzie Morsa robi tak, że po prostu nie ma znaku. To jest jakiś tam czas dłuższy. No i w końcu przyszła tam na mnie pora. No i jak wykonałem ten kod Morsa, no to tam z 2 osoby właśnie chyba się trochę zaśmiały. Nie wiem, czy nie jedna pękała śmiechem w ogóle. Ale jak już to pokazałem, jak zaczynałem i miałem to pokazywać i to pokazywałem, z jakiegoś powodu trochę mnie pot w ogóle oblał. Że chyba mnie to stresowało, że jednak może nie chcę pokazywać takiej ksywki, bo to głupie. No ale już musiałem, nie było odwrotu trochę. I jak już to pokazałem, no to wróciłem tam na swoje miejsce, czyli do tej grupki, która miała chyba odgadywać te słowa, czy po prostu obserwować. No i w połowie drogi tam harcerz też do mnie podchodził, żeby przejść na drugą stronę. I mi powiedział, gościu Nohal, to przez CH. Bo ja chyba przez samo H wtedy pokazałem, albo na odwrót, pokazałem przez CH, miał być przez samo. Ale nie, raczej chyba no powinno być przez CH. Na dobrą sprawę mogę też sprawdzić w Google, bo akurat ten vlog z kompa nagrywany i dogrywany potem obraz znowu w tle innym razem. Nie dopisałem L, jestem geniuszem. No dobra, przez CH. O, ciekawa sprawa w ogóle, jak się wpisze Nohal w Google, to na pierwszym miejscu właśnie wyskakuje ten chłop z 101 Dalmatyńczyków, a drugie i czwarte zdjęcie to jest małpa Polak, więc nieźle. Kurde, jakby tę ksywkę wymyślić teraz w dzisiejszych czasach, to ciekawe, z czym my bardziej skojarzyli takie dzieciaki. Z czym my bardziej skojarzyły. No niby 101 Dalmatyńczyków to jest stara bajeczka. Jakaś tam nowsza z Nickelodeon. Nie wiem, czy ktoś ogląda w ogóle. Czy jest jakiś młody widz, który ogląda te dziwne Dalmatyńczyki nowsze? Ja osobiście nie oglądałem i nie mam jakoś chyba chęci. Ale obejrzymy sobie zdecydowanie pierwszą i drugą część jeszcze kiedyś, tą klasyczną. Niestety na Disney Plusie oczywiście drugiej nie było i dlatego jedynki nie obejrzałem. Bo chciałem móc obejrzeć 2 naraz na przykład. Jak parę innych filmów. No ale nieważne. To była taka zabawa. Jakaś była zabawa o czymś, która nie wiem na czym polegała, ale po prostu poszliśmy trochę dalej. Poza ten lasek, gdzieś tam w kierunku jakiejś rzeczki, gdzieś tam były jakieś kamyczki, po prostu chyba poszliśmy na spacer, nie wiem czy to jakoś się łączyło z czymkolwiek, ale no były ładne widoki i tyle. No dobrze. Z tych zabaw, no wśród zabaw, które akurat, oj kurna, co uderzyłem w stół, ogo, które były w szkole w jakąś gorszą pogodę, no niestety za dużo nie pamiętam właściwie. Praktycznie pamiętam tylko i wyłącznie jedną, która polegała chyba na tym, że albo mieliśmy się na coś siłować, albo po prostu graliśmy w jakiegoś berka. I ja źle to wspominam, bo chyba nie za bardzo mi tym szło i do tego stopnia mi nie szło, że się chyba aż wkurzałem i prawie aż z całej siły w tego gościa harcerza większego się wparowywałem. Nie wiem. Jakieś, no dziwne to było po prostu. Wszystkie te zabawy harcerze jakieś takie dziwne były. Nie wiem.
I no niestety to wszystko w sumie, co pamiętam z takich pomniejszych zabaw. Z harcerstwa były jeszcze takie dwie większe, ogromne zabawy. Jedna była w okolicy szkoły, po drugą szliśmy na drugą stronę w ogóle miasteczka, do jeszcze jakiegoś innego lasu. Powiedzmy, że opowiem w kolejności chronologicznej, czyli najpierw było to z tym lasem, ale to jeszcze zaraz, bo powiedzmy, że dokończmy, jak wyglądały te nasze typowe spotkania. Właśnie na początku tam się spotykaliśmy, robiliśmy jakąś zabawę i na końcu zazwyczaj, no przed jeszcze powrotem oczywiście do szkoły, żebyśmy mogli od szkoły już pójść z rodzicami i tak dalej do domów, to na końcu takich zabaw zawsze przechodziliśmy do jakiegoś pieńka albo robiliśmy jakieś ognisko małe. W szkole to zazwyczaj, nie wiem, po prostu świeczka była zapalana na korytarzyku. Także nieźle. I oni śpiewali jakieś takie harcerskie pieśni. I mi się to strasznie bardzo nie podobało. Nie lubiłem tego w ogóle śpiewać, to po pierwsze. I po drugie, kiedy działo się to w lesie, to musieliśmy siedzieć jeszcze przy tym. I ja na przykład pamiętam, że w jednej chwili ja tak siedziałem, że się oparłem rękoma o ziemię. I akurat tam były jakieś igły, albo jakieś inne takie, nie wiem, kamyczki jakieś ostre. Albo po prostu jakaś taka roślina ostra. No i mi się źle wspomina, że zazwyczaj po tych właśnie ogniskach ja wracałem do domu z swędzącymi rękoma i ranami na nich. Więc nieźle. Nieprzyjemne to było bardzo. No ale po już wyśpiewaniu tych pieśni i tak dalej, było generalnie losowanie. A losowanie na co było, zapytacie? Było na to, kto zgasi rękoma świeczkę. I ja zawsze bardzo się stresowałem, bo bałem się po prostu, że sobie spalę palce na gaszeniu tej świeczki. Bałem się tego. Przez jakiś czas powiedzmy, że od tego udało mi się w jakiś sposób uciekać. Oni chyba kręcili butelką i w jakiś sposób to tak było, że czasem miało wypaść na mnie, ale wtedy się trochę odsuwałem i wtedy padało na kogoś innego. Ale w końcu, i to było akurat w szkole, nie było już przebacz. Musiałem ja tą świeczkę zgasić. No i zrobiłem coś najgłupszego, co mogłem w całym życiu zrobić. To znaczy, zamiast po prostu polizać sobie palców, że może tą łatwiej świeczką zgasić, to ja pierdzielę po prostu wziąłem i wypuściłem przez usta ślinę na tą świeczką, żeby się zgasiła śliną. Ale wszyscy normalnie się zdygotali, zniesmaczyli, zbulwersowali, wszystkie słownictwa możliwe. No tak, i jakby coś, to były moje przedostatnie spotkania harcerskie. Bo potem, dobra, powiedzmy, że powiem, jak już to się skończyło, całość. Już na następnym spotkaniu to była jakaś zima. No i to było tak, że miało być spotkanie. I ja tam czekałem w tym śniegu, w tej kurce na tych wszystkich ludzi. I było już kilku tak pseudo kolegów czekających, którzy powiedzieli mi, że dzisiaj spotkania nie ma. No tylko to było jeszcze jakoś 10-15 minut przed czasem mnie. No i ja troszeczkę nie chciałem im wierzyć i szczerze mówiąc nawet naprawdę im nie wierzyłem, że jest koniec. No potem nie za bardzo wiedziałem, jak to sobie zrozumieć, czy naprawdę im nie wierzyłem, czy po prostu już potem nie chciałem na to iść. A zobaczyłem, że przyszli ci harcerze. Ale teraz już wiem, jakie to było uczucie. I ja po prostu wiedziałem, że w głębi już nie chciałem na to harcerstwo zwyczajnie chodzić. A to była dobra okazja, żeby już nie przejść nigdy. I tyle. A co pamiętam jeszcze w sumie, zanim przejdziemy do tych dwóch takich większych zabaw, to była taka sprawa, że w jednym razie, kiedy mieliśmy w szkole rzecz, byliśmy nie na korytarzu, bo tam zgaszanie śliną świecy było na korytarzu. Końcówkę godziny harcerskiej mieliśmy na świetlicy, takiej innej trochę. No i tam, nie wiem, chyba jeszcze trochę się bawiliśmy przed samym skończeniem.
czyli przed świecą, śpiewaniem i tak dalej. Mieliśmy jakąś zabawę, która polegała na tym, żeby przechodzić od jednej osoby do drugiej i coś robić, ale nie pamiętam nic poza tym, bo jedyne co zapamiętałem z tego, to, że jeden gościu miał koszulkę z Władców Much i ja akurat, no, byłem niedługo, znaczy, ja tam oglądałem Władców Much około 2008 roku, to miałem z 8-9 lat, ale po pewnym czasie, kiedy to oglądałem, przyśnił mi się koszmar z Czesiem w roli głównej, z Czesiami wręcz, armią zombiaków i no to koszmar straszny, nie? Więc już nie oglądałem i nie chciałem mieć w ogóle z tym serialem nic wspólnego, bałem się go. A gościu akurat miał tą koszulkę i jego bardzo bawiło, że no, że ja się jej bałem i jak musiałem gdzieś podchodzić i się patrzeć w nią, to zamykałem oczy i to, a może to chodziło o to, że musieliśmy na środku, wśród kręgu osób udawać jakieś zwierzę, no i powiedzmy, że ja udawałem tam jakieś skamlonego szczeniaka, bo dzięki temu mogę mieć zamknięte oczy. To było tak nakierowane strategicznie. No i oczywiście dalej się śmiali. No, Harteż tam powiedział mu, że w końcu zakrył tą koszulkę tą bluzą, zapiął, mimo tego, że było ciepło w klasie, ale powiedzmy, że się zlitował nade mną Harteż i no, zmusił go i wtedy no, mogłem już normalnie mieć otwarte oczy i się powiedzmy normalnie bawić, ale normalnie się nie bawiłem, bo już cała zabawa w moim perspektywie była zrąbana. No ale cóż. Dobra, teraz dwie potężne zabawy. Nie wiem, o której opowiem więcej? Pewnie o tej, której po prostu będę więcej pamiętał. Chyba o tej drugiej, która akurat działa się w szkole, bo była trochę bardziej niedawno. Stosunkowo, bo parę miesięcy różnicy. Ta pierwsza, która właśnie polegała na tym, że poszliśmy do jakiegoś tam dalszego lasu, poza miasteczkiem, polega na tym, może powiem o sprawie organizacyjnej, bo to harcerze oczywiście dla nas przygotowali wszystko. Mieliśmy się tak już w takie totalne podchody bawić. Czyli jakiś tam harcerz poszedł wcześniej do tego lasu, przygotował kartki, powiesił na drzewach, które miały nas sterować do jakiegoś miejsca. Nie wiem, czy to był jakiś skarb, czy coś innego. Strategiczne miejsce. Nie wiem, kryjówka kurna harcerzy na wojnie. Mieliśmy tam podejść i po prostu od każdej kartki odliczać kroki w jakimś kierunku świata. No i tak, ja bardzo chciałem być konkretny, jeżeli chodzi o te kroki, metry i tak dalej. I prawie, że robiłem tą zabawę po swojemu. Tylko, że powoli musiałem już raczej robić to z resztą grupy, bo się za bardzo oddzielałem, jak robiłem to po swojemu. Bo większość po prostu szła za harcerzem, nie? A ja chciałem tak porządnie podejść do tej zabawy, nie mogłem. No niestety. I koniec tej zabawy wyglądał tak, że chyba doszliśmy w końcu do tego miejsca. I no fajnie, no doszliśmy i tyle. No i wracamy do szkoły robić świeczkę. Albo zrobiliśmy świeczkę i wróciliśmy do szkoły, a w sumie nie, nawet nie pamiętam, czy akurat tego dnia była świeczka, czy już nie było czasu, po prostu nas odprawili i tyle. Ja miałem taką ulgę, że tej świeczki nie było. Druga zabawa polegała na tym i to była też taka, no na jesieni w sumie, czyli pod koniec już harcerstwa, chyba na jesieni, bo raczej nie pod koniec roku szkolnego. Ale ona polegała na tym, że mieliśmy się w ogóle kilka godzin, to było przeznaczone na to. Przed samą zabawą, no zrobili nam jeszcze hot dogi na stołówce. Tak jak opowiadałem na świetlicy, raz jedliśmy w czasie ferii szkolnych, tak i na tych harcerzach właśnie też oni nam je dali do zjedzenia, więc było fajnie. I zabawa tym razem była taka dosyć olbrzymia. Nawet szczerze nie pamiętam, że to było teraz powiązane konkretnie z harcerzami, bo tam widziałem było parę osób, które no nie przechodziły raczej zazwyczaj na harcerstwo, więc może mogło być to coś innego, nie pamiętam. Ale to było tak, że musieliśmy na czas, czyli no podzieliliśmy się na grupy i musieliśmy w jakimś czasie takim no w miarę szybkim, no żeby być najszybciej od innych grup, robić różne aktywności, zabawy, zagadki. I one były wszelakie. Szczerze nie pamiętam, na czym polegały one wszystkie. Jedyne co mi się kojarzy,
to, że no, na początku raz byliśmy w stołówce, potem przechodziliśmy gdzieś tam na korytarz, potem wychodziliśmy poza szkołę, gdzieś tam do boisko. Wszędzie była jakaś inna aktywność. Nie pamiętam naprawdę, na czym one polegały. Nie wiem, czy raz może była jakaś plansza, na której trzeba było dojechać do końca labiryntu, czy raz była jakaś linka, którą trzeba było właśnie też przeciągnąć od jednego miejsca na drugi, gdzieś tam coś zawiązać, może trzeba było coś pokolorować. Naprawdę nie pamiętam totalnie nic w sprawie z tych aktywności. Kurna, no fajnie w sumie, jakby jakiś kiedyś harcerz dostał się do tego filmu i może mi przypomniał mi i wam, słuchaczom, o co chodziło w tych zabawach, jeżeli sam pamięta. Może robił to potem jeszcze wielokrotnie przecież z innymi dziećmi z innych szkół i tak dalej. No ale jakoś to tam ta zabawa... No miałem o tym mówić niby dłużej, o tej aktywności, dłużej od tych w lesie i nawet nie pamiętam, na czym polegały te zabawy. Wiem, że było ich kilka i akurat jakoś szczęśliwie wyszło, że nasza grupa nawet wygrała. I to była grupa, nie pamiętam czy nie 3-osobowa, w sensie ja, jakaś dziewczyna i harcerz. Wydaje mi się, że tak było. Bo nagroda za wygranie w tej całej zabawie, w tej konkurencji, no nagrodą była czekolada, tabliczka czekolady. No i to było tak, że no nie można było jej podzielić na 2 osoby, znaczy no można było właśnie i została podzielona. A nie, czekaj. Nagrodą była tabliczka czekolady i ja miałem miałem pomysł altruistyczny, żeby podzielić tą czekoladę na pół. Dla mnie połowa i dla tej dziewczyny połowa. Jednakże ta dziewczyna, no, postanowiła, że zostawi mi tą czekoladę całą. No i ja powiedziałem, no, że spoko, że sobie zjem ją całą. I ja po tym zdarzeniu miałem taki pomysł, żeby jej kiedyś po prostu odkupić tą czekoladę, nie? Żeby też coś z tego miała. Niestety problem był taki, że ja w ogóle nie znałem ani jej imienia, ani jej nazwiska. Więc nie było absolutnie żadnej szansy. Znaczy, mogłem się oczywiście jej spytać i tak dalej, zanim poszłaby do auta i odjechała z rodzicem, ale jakoś chyba z nieśmiałości albo już po prostu może nie miałem jeszcze tego pomysłu, żeby jej to odkupić. Nie zapisałem jej danych i ostatecznie do dzisiaj tego nie zrobiłem. Jeżeli ta dziewczyna chodziła ze mną do tej szkoły, może pozna, że chodziliśmy do tej samej po moim ostatnim vlogu streamowanym. Ja ci mogę tą czekoladę odkupić bardzo chętnie. Nie tak, żebym szukał dziewczyny czy coś w tym stylu, ale po prostu, no, ja mam tak, że jak ktoś kurna chce postanowić coś dobrego, się zwrócić, to ja najchętniej naprawdę to zrobię i tyle, nie? No, ale to tak. Czy coś jeszcze ciekawego było z tych harcerzy? Kurde, no. Właśnie... Nie wiem. Niestety chyba nie pamiętam. No nie było jakoś dużo tych spotkań, no bo wiadomo, to było 2 razy na miesiąc. Więc... i jeszcze czasem ich nie było, bo no, były odwoływane tak oficjalnie. Więc nie było za dużo do roboty. Nie jakoś tak dobrze to wspominam. No ale... Powiedzmy, że miało tych parę ciekawych momentów, które mi się zachowają w wspomnieniach na dłużej lub krócej. Ogólnie mój następny vlog będzie troszeczkę powiązany też z harcerstwem. Jednakże będzie on dotyczył zgoła innej rzeczy, no, którą postanowiłem oddzielić, no bo bądźmy sobie ze sobą szczerzy, pół godziny na jeden vlog to jest dosyć sporo, a kolejne mogę już wam zaspoilerować, że będzie trwał około 50 minut, godziny, bo na Geniusza nagrałem najpierw 11 vlog, a teraz dopiero nagrywam 10 dzień później. Nie wiem dlaczego tak zrobiłem, no akurat tak wyszło. No ale tak, nie wiem, czy wy też chodziliście na jakieś harcerstwa, czy nie. Ja po tej rzeczy w podstawówce już całkowicie sobie odpuściłem i w ogóle nie chciałem mieć z tym nigdy więcej nic wspólnego. I tak sądzę, że dalej to utrzymuję, raczej wciąż nie chciałbym nic z harcerzami mieć wspólnego. No bo mam lepsze pomysły na załatwienie sobie czasu na przykład. Albo pójście do pracy na przykład. Dobrze, dziękuję za oglądanie, tak sądzę. Zapraszam na kolejne filmy i streamy i na kolejne vlogi. I na razie.